No siemanko, dzień dobry wieczór, witam Cię bardzo serdecznie. W sumie to planowałem trochę inny materiał, ale zrobimy sobie dzisiaj update rynku ze względu na to, że dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, o których Ci dzisiaj opowiem. Niektórzy kupują, niektórzy sprzedają jakieś machlojki, jakieś... szkoda gadać. Zresztą sam się za chwilę przekonasz, także tradycyjnie nie przeciągając, zapraszam na intro. Dobrze, więc jeśli patrzymy tutaj na ceny naszych topowych kryptowalut, to możemy zauważyć bardzo ciekawą sytuację ze względu na to, że Bitcoin prawie 64 tysiące właśnie teraz, Ethereum również 1800, BNB 584, no i tak dalej w sumie tutaj. Mamy lekkie wzrosty po lekkich również spadkach, które zostały od razu wyciągnięte. Mamy tak zwany V-shape recovery tutaj. Nie będę się zagłębiał w wykresy, no ale również Fear and Greed Index nam trochę podskoczył. Mamy lekki wzrost, jeśli chodzi o total market cap. Wolumeny nam tutaj wzrosły, więc wygląda na to, że coś tutaj się zaczyna dziać. I właściwie czemu tak się stało? Ano bardzo możliwe, że temu, ponieważ Strategy, tak jak w ostatnim tygodniu informowałem, że sprzedali 32 bitcoiny, tak akurat w tym tygodniu sprzedali ponad 3,5 tysiąca bitcoinów, w sumie za 216 milionów dolarów, po to, żeby po prostu pokryć te fundusze na dywidendy, które muszą wypłacać. No i teraz możemy tutaj zauważyć taki shift po prostu w tej strategii od Strategy, ze względu na to, że bardziej skupiają się właśnie na tym, żeby odzyskać ten próg $1, jeśli chodzi o cenę STRC i nie za bardzo tutaj dbają o tego swojego bitcoina. Musicie pamiętać na pewno o tym, że kupowali oni wszystkie górki, które były po kolei, a teraz sprzedają na totalnym dołku. Więc co możemy tu zauważyć? Że Strategy sprzedaje za 216 milionów. Tego posta akurat nie będziemy lajkować, ale tutaj akurat mamy kolejne zakupy BlackRock ETF-a za 209 milionów, oczywiście chodzi o bitcoina, mimo tego, że przez ostatnie 11 dni sprzedawali. Więc doszło tutaj po prostu do wymiany rąk. Mało tego, Look on Chain również tutaj informuje, że zostały otwarte 3 dość spore pozycje na longa na Bitcoinie i również na Ethereum. Na Bitcoinie tutaj mamy 63 miliony i 30 milionów z bardzo wysoką dźwignią i mamy dźwignię również X10 na Ethereum 50 prawie 5 milionów. Także ktoś tutaj grubo się zapakował i wierzy w wzrosty. Tutaj akurat trochę negatywne informacje, ponieważ zostało spalone 2,5 dużej bańki Tethera na głównej sieci Ethereum. Oczywiście lepiej, jak jest więcej stablecoinów na rynku, jednak o to właściwie nie musimy się martwić, ponieważ to i tak są bardzo małe kwoty. Tutaj również bardzo ciekawa informacja. Ja jestem takim krypto-hejterem Ripple, ale Ripple dostało licencję CASP, więc są zgodni z MiCA i mogą oferować swoje serwisy w Europie. Tylko pytanie, jakie w ogóle oni serwisy oferują w Europie? Wiadomo, że Ripple to jest trochę coś innego niż XRP, ale Ripple głównie zarabia na sprzedaży XRP. Tak czy nie? Może się mylę. Wejdźmy tutaj na tą stronę, zobaczmy, co oni tutaj mogą robić. Więc licencję dostali w Luksemburgu i Ripple is fully compliant and crypto payments products now available to financial institutions. No więc możliwe, że idą dobrą drogą i po prostu cichociemnie gdzieś tam wchodzą w rynek, jeśli chodzi o współpracę z tymi bankami. Nie wiadomo, może ten XRP jeszcze pokaże nam, na co go stać. Tutaj mamy zabawną sytuację, ponieważ Bonk, na pewno znacie tego meme coina, Bonk ma swoje DAO, no i ktoś skupił po prostu 4 miliony Bonka z rynku po to, żeby zrobić swoje własne głosowanie.
we got a real problem. Głosowanie polegało na tym, że stworzył propozycję i najlepsze to jest to, że dzięki głosom, które uzyskał właśnie skupując te swoje bąki z rynku, udało mu się przegłosować tą własną propozycję ze względu na to, że przez 7 dni praktycznie nikt na to nie zareagował. Było tam trochę osób, które głosowało przeciwko temu. No i później oczywiście zaczął sprzedawać te swoje tokeny, które uzyskał i cena spadła. No, God, please, no! No! No i teraz tutaj powstało wielkie halo, bo ktoś ich okradł. No ale to wcale nie jest tak, że ktoś ich okradł. Tutaj w ogóle znalazłem polską wersję tego posta. Bardzo jest podobna, od 1 000 000 przed 30. Tutaj zostawimy łapkę w górę, znaczy serducho. Pamiętajcie, żeby w ogóle lajkować. Tutaj też zostawimy, chociaż nieważne, ale napisałem, że tutaj nie było przecież żadnej kradzieży, ponieważ to było głosowanie i DAO właśnie na tym polega, żeby były różne propozycje od różnych użytkowników i decyzje są zdecentralizowane. A o to, jakie to są decyzje, no to chyba również powinny być jakieś osoby w administracji, transparentni admini, że tak powiem, którzy powinni weryfikować też te propozycje. A że nikt tego nie zweryfikował przez tydzień, no to przeszło. No i teraz nie wiadomo, czy dowiezie ten użytkownik to, co tam proponował. Smart. Bo ja generalnie to sprawdziłem, no i mamy tutaj głosowanie na temat tego Civilian Bong DAO. No i install new members on console, rebuild from the ashes, monetize holdings, stop the bleeding, all yes voters are eligible. Więc jeśli głosowałeś na yes, to również mogłeś dostać jakąś część tokenu, tego co rozumiem. I tutaj 0,1% głosowało na no, czyli jakieś 700 milionów. No on miał tutaj prawie trylion miał w sumie. Nie no, jak tak patrzę, to w sumie to nie wiem, czy on sprzedał te tokeny tutaj, bo to jest chyba adres tego smart kontraktu, który obsługiwał DAO, ale sytuacja bardzo śmieszna. Tutaj jeszcze też mamy małą spinę w ogóle, no bo wiadomo, w krypto to lubimy takie spiny. Generalnie mamy tutaj tweeta od CEO Ether.fi, który zretweetował jakiś tam ranking, jeśli chodzi o neobanki, ponieważ Ether.fi i Cas to są neobanki, które Cas działa na Solanie, a Ether.fi głównie na Ethereum chyba. Produkt jest absolutnie, że mają bardzo dobry produkt, ale no są słabi w marketing, dlatego ten token nie wygląda zbyt dobrze. Później tutaj mamy następną akcję, ponieważ to jest CEO Casta, który właśnie doczepił się, retweetował to, no i stwierdził, że no nie umiemy w marketing, po prostu zrzucamy token na naszych userów. No i później mamy kolejnego odpowiedź właśnie Majka, że tutaj się doszukał w ogóle w Terms and Conditions of Service, że Cast ma coś takiego, że każda płata na ich aplikację to jest tak jakby sprzedaż krypto, no i wtedy Cast może zarządzać waszymi środkami. No ale wiadomo, że Cast to jest aplikacja custodial, więc trzeba się z tym liczyć. Ja Casta używam już ponad rok, zresztą robiłem różne wideo i dalej myślę, że jest ok. Z tym, że no zmieniły się trochę warunki, jeśli chodzi o ten token, bo token miał już być dawno, teraz go trochę rozwodnili. No i nie do końca jestem z tego zadowolony, ale aplikacja działa naprawdę dobrze. Z tym, że nie trzyma się tam środków jakichś, które można stracić. Ja tam przelewam zwykle na tydzień albo na miesiąc wydatków po prostu, żeby mieć tam coś pod ręką. No i tak samo bym podchodził do tych innych neobanków, które były tam wymieniane. Po prostu to nie są aplikacje, gdzie możemy trzymać środki i nie wiem, zrobić tam sobie jakąś skarbonkę. Używamy po prostu tego tylko do płatności. No ale śmiesznie się tutaj panowie przekomarzają. Dobra, i na koniec mam tutaj bardzo ciekawy post od Plan B, czyli naszego Shillera. Bitcoin generalnie dotknął 200-tygodniową MA, co zwykle sygnalizowałoby dołek i te niebieskie kropki to był właśnie najlepszy moment do zakupu Bitcoina i gdy patrzymy na to, kiedy właśnie osiągnął te ceny przekraczając tą linię, to na początku to było pierwszy raz, czyli tutaj $250, później to były $4000, później to było
20 000 dolarów i później 60 000 dolarów. Także dajcie znać, czy wy już rozpoczynacie swoje DCA. Tutaj ważne jest powiedzieć na pewno to, że chodzi mi generalnie o Bitcoina, bo na alty jakieś tam się czaje, no ale nie wiem, czy to jest akurat dobry moment tu i teraz. Jednak Bitcoin wygląda bardzo sympatycznie. Teraz kącik reklamowy. Wiem, że ostatnio sporo jest tego naganiania, no ale ze względu na zmiany tych regulacji, to mamy giełdy, które chcą się reklamować, które chcą działać w Polsce, jak na przykład Bybit EU, gdzie tutaj mamy promocję, możemy zebrać do 50 euro za depozyty, za odpalenie karty. Macie dodatkowe tam 10 euro. Tutaj jeszcze jest CryptoCard 20 euro. Później mamy jeszcze cashback. Jeszcze mamy tutaj powitalny bonus, kolejne 20 euro. No i jest tego dość sporo. Ja to generalnie opisałem na swoim blogu, gdzie są te 3 główne giełdy regulowane, licencjonowane przez Europę, gdzie zamierzam lokować swoje środki. Możecie to o tym przeczytać na moim blogu. A dodatkowo możecie spojrzeć na przykład na Defilama i na Defilama właśnie tutaj mamy nową zakładkę Mika, gdzie mamy wylistowane te wszystkie giełdy, które mają regulacje. Mamy dodatkowo koszta, czyli jakie są koszta fee przy spocie, przy futures. Niektóre z tych giełd nie mają rynku futures, także tutaj możecie na to spojrzeć. Dodatkowo macie nagrody, jakie oferują. Tutaj nowi użytkownicy dostają 190 euro w sumie, 10% cashback, no i do tego te subskrypcje, o których Wam opowiadałem, ale to możecie sprawdzić tutaj to wideo. No i OKX również ma tutaj dość fajne opcje, ponieważ mają 8% od tego depozytu, na to mają przeznaczone 10 milionów i również tam mają welcome bonus w postaci chyba nawet 400 euro w Bitcoinie. To są takie chyba dwie największe giełdy, które tutaj konkurują, bo Kraken to już ma swoją zbudowaną pozycję i oni tam za dużo nie oferują, za to mają bardzo dużą bazę użytkowników, głęboką płynność, no i tutaj niestety te fee również są lekko wyższe, jednak jest to bardzo bezpieczna giełda, której jeszcze nie zhakowali. Mają bardzo szerokie plecy, że tak powiem, więc to są właśnie te 3 moje giełdy. I tutaj właśnie macie ten bonus od OKX-a, gdzie możecie dokonywać wpłat poprzez Zen. Zen ostatnio ma tam opcję na zero fee wpłaty. Do tego zero fee, jeśli chodzi o wpłaty, również macie na Bybicie, także to jest konkretny fintech, którego naprawdę lubię z niego korzystać. Jest multiwalutowy, jest naprawdę super tani i super szybki. Jeśli chciałbyś skorzystać z opcji Pro na 90 dni za friko, przy rejestracji wpisujesz Michuzen, wszystko z dużej litery i wtedy możesz się cieszyć korzystaniem właśnie z tego polskiego fintecha. No dobra, tutaj w linku w opisie mam te wszystkie linki zebrane, chociaż i tak pewnie będą wyszczególnione w opisie, także to możesz sobie sprawdzić. I tu jest też fajna opcja do sprawdzenia. Na CoinGlass możemy zobaczyć, gdzie były przepływy różnych krypto, gdzie były wypływy z różnych krypto. Bo mamy tutaj wyszczególnione to na przykład na Bitcoin, więc możemy zobaczyć, że z Coinbase dużo wypłynęło, z Binance również dużo wypłynęło, za to dużo wpłynęło na Bitfinex i na Kraken. Jeśli chodzi o USDC, no bo USDT w Europie już niby nie mamy. Właśnie, jeśli używacie Revoluta, to również lepiej sobie sprzedajcie USDT, które tam macie, no bo oni już nie będą używać. USDT jest po prostu nieregulowany. CEO czy jakiś co-founder wypowiadał się o tym ze względu na to, że te regulacje są po prostu niebezpieczne, żeby on chce chronić swoich ponad 400 milionów użytkowników ze względu na to, że te regulacje wymagają do depozytów w jakichś różnych mniejszych instytucjach po to, żeby to rozdrobnić te depozyty. No i na skalę tego biznesu, jakiego ma Tether, oni się po prostu wolą to odpuścić. Zresztą rynek europejski nie jest dla nich aż tak dużym rynkiem i po prostu idzie im to na rękę w sumie. Więc dlatego tutaj sprawdzam to USDC, dlatego, że to jest główny stablecoin, który jest regulowany przez Mika. No i mamy na przykład wpływy na OKX, mamy 358 milionów, mamy wpływy na Bybit, mamy 138 milionów. Zobaczmy sobie jeszcze na przykład Ethereum. Tutaj największy jest Binance, Coinbase, później
OKX również dość sporo, 240 tysięcy i Bybit również, ale tylko 9. No ciekawa opcja, ale to zostawię wam link w opisie, możecie sobie to na bieżąco sprawdzać, ale to by było już na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, życzę ci wspaniałego wieczorku, stosunkowo dobrego w sumie. Sprawdź linki w opisie. Tyle ode mnie. Eloszka.